Witajcie Dartpowicze w kolejnym tutorialu. Dzisiaj robota może nie ciężka, ale niestety trochę pracochłonna i taka żmudna. Wymieniamy szczęki stare na nowe w bębnach z tyłu. Potrzebne nam będą oczywiście szczęki. Przyda się zestaw naprawczy, nowe linki hamulcowe. Fajnie, jakbyście mieli nowe bębny, ewentualnie możliwość przetoczenia starych. Opcjonalnie tłoczki hamulcowe, te akurat mam niedawno wymieniane, więc je zostawiam. Ale co istotne, jak będziecie dobierać części, to weźcie pod uwagę, że szczęki potrafią w dosterze występować w trzech rozmiarach, w trzech wersjach, choć nawet na oko mogą się wydawać ok, to finalnie się może okazać, że ten mały uchwyt montażowy będzie minimalnie przestawiony, już utrudni montaż szczęk. Tak samo zestaw naprawczy występuje w dwóch wersjach, potrafi być źle dobrany po silniku, dlatego bardzo istotne, starajcie się dobierać raczej po winie te części niż po kodzie silnika, ale to też niestety na 100% nie gwarantuje Wam, że finalnie jak wszystko rozbierzecie, to że się okaże, że nowe części będą pasowały idealnie. Ja mam to szczęście, że mam zapasowe zwrotnice w samochodzie, znaczy właściwie w garażu, więc stare bębny sobie założyłem chwilowo do samochodu. Te, które miałem na aucie, mogłem sobie spokojnie wywieźć do wytoczenia. Koszt przetoczenia 60 zł, to zawsze dużo mniej niż komplet nowych bębnów. Z wymianą poradzi sobie każdy średnio ogarnięty amator. Bez kanału da się zrobić, z kanałem odrobinę łatwiej, ale przejdźmy do roboty. Na początek zdemontujemy tunel środkowy. Najpierw musimy ściągnąć ten plastik z tunelu środkowego. Tak naprawdę to wszystko jest na zatrzaskach. Ściągamy mieszek, obrywamy ten plastik. Podłokietnik może nam trzymać, to musicie zobaczyć, jak jest zamontowany podłokietnik, czy jest przykręcony tylko do tego plastiku, czy do całego tunelu środkowego. No ale de facto musimy to zdemontować. U mnie już widzicie na przykład były już jakieś śruby dorabiane, bo już tunel był połamany parę razy, ale de facto trzeba to wszystko zdemontować. Tunel środkowy to jest 1/10 tutaj, na klucz 1/110 tutaj, no i dwie śrubki torksy po bokach. No, zapomniałem, że tunel środkowy już mam w dwóch częściach. Jest tylna część, de facto wystarczy ją zdemontować, ale u Was zapewne wszystko będzie jeszcze w całości, więc nie łamcie sobie tego, bo szkoda. Trzeba zdemontować ten plasticzek. Cały panel jest tylko wciskany, więc de facto musicie pewnie to podłączać wszystko i cały panel do góry. Pod rączką ręcznego są śruby do naciągu, do regulacji hamulca. Nie musimy odkręcić, poluźnić cały system. Widzicie naciąg linek. Tu jest jedna linka, tu jest druga linka. Jak widzicie, musiałem się trochę nakombinować, napocić, żeby różnicę linek długości zniwelować. Dlatego tak ważne jest, żeby te linki wymieniać parami, zawsze jak coś robimy przy hamulcach, i ważne jest, żeby kupować dwie linki tego samego producenta, żeby się różnie nie naciągały, żebyśmy mogli uniknąć potem takiej sytuacji, że nam linki spadają z tego zaczepu. To jest jedna linka, a to jest druga linka. Tak naprawdę wymiana linek to jest jedyny moment, kiedy ten kanał jest nam przydatny. Da się zanurkować pod autem i je powyciągać. No właśnie, trzeba pościągać te kapturki tutaj. Przydatny będzie jakiś śrubokręt albo jakieś kombinerki. No, jeden wyszedł bez problemu, drugi trzeba wytargać. Dodam od razu nowe linki. Tutaj będzie łatwiej już bez kanału sobie pracować przy samochodzie. Pamiętajcie, że wzmocnieniem ma iść od strony bębna. Od strony kabiny idzie ta węższa strona. Jakby nie chciało wejść, to można delikatnie spróbować dobić.
A zostało gdzieś tylko sobie podwiązać stary i nowy przewód. Tylko stanąć gdzieś na prostym ewentualnie i zacząć rozbierać bębny. Pamiętajcie, żeby przyblokować przednie koła, zostawić na biegu i podeprzeć dobrze samochód, bo może być tak, że będzie potrzebna trochę duża siła, żeby ściągnąć bęben. Stary bęben, jak widzicie, już kiedyś musiałem nacinać. Miałem problem z dostaniem się z odkręceniem śrub, więc ogólnie ściągnięcie bębna i odkręcenie tych śrub to może być największy problem, jaki spotkacie przy wymianie szczęk hamulcowych. A nie zawczasu sobie spsikać delikatnie do tych otworów, tak żeby dostało się na piastę, między piastę a bęben. Ja nie będę ściemniał, że tutaj już ten bęben był wielokrotnie wymieniany, już ściągany przeze mnie, także ja z tym większego problemu nie mam, ale wiem, że potrafi to być mocno upierdliwe. Dobrze jest postukać. Oczywiście można użyć więcej siły, żeby ruszyć bęben w samo miejsce, same śrubki. Warto też stuknąć, żeby wódek się tam dostał, żeby śruby też lekko drgnęły. Łatwo jest też je przekręcić, łatwo je wyrobić. Ogólnie ściągnięcie bębna to jest najgorsze, co jest w tej robocie. Dobierzcie sobie też odpowiednio Torxa TH40, bo jak weźmiecie 35, to niemal pewne, że przekręcicie te śruby. Jak Wam się bez problemu uda odkręcić te śruby, to też się nie cieszcie za bardzo, bo może być problem z tym, że bęben nie będzie chciał ruszyć. Wtedy faktycznie trzeba go obstukać z jednej, z drugiej. Ja używałem między innymi takiego podbijaka, żeby bęben od tyłu stukać. Jak Wam się uda ruszyć bęben, jak już będzie luźny, to też jeszcze nie znaczy, że to jest sukces. To może nie chcieć dalej zejść. Po prostu rancik, który się w środku wyrobił, będzie się blokował o szczęki. Dlatego tutaj też trzeba się nakombinować. Próbować ruszać bębnem, jakoś tak ścisnąć te szczęki. Można próbować podbijać od spodu. Jak już nam się uda trochę go ruszyć, można spróbować te szczęki od środka płaskim śrubokrętem się dostać, albo czymś, żeby szczęki zaprzeć się o szczęki i te szczęki delikatnie próbować ścisnąć z jednej i z drugiej. Uważać, żeby tłoczka nie uszkodzić. Albo jak macie dużo siły, to próbować skręcać, aż się skręci. Tak jak mówiłem, u mnie akurat zeszło gładko, ale to dlatego, że dosyć często wymieniam i nie znaczy też, że zawsze schodzi gładko, bo czasami trzeba się przy tym namęczyć. Zrywamy po prostu wszystkie sprężynki, zakładamy nowe. Same uchwyty szczęk tylko dociskamy i bolec, który jest w środku, trzeba przekręcić o 90 stopni. Tak, i od razu puszczam. Tu sobie przypilnujcie, żeby poszła górą. No potem jest ciężko ją przerzucić na tę osłonę bez ściągania osłony. Jak chcecie wymienić tłoczek, to z tyłu go trzyma jedna śrubka. Pamiętajcie, że trzeba odkręcić przewód hamulcowy. Też uważajcie, żeby nic tu nie przekręcić, bo jak uszkodzicie przewód hamulcowy, znowu uziemicie trochę samochód. No nie wspomniałem jeszcze o samoregulatorze, który też warto kupić nowy. Co istotne, ten, który kupowałem na podstawie wizualnych zdjęć, oględzin, bo po numerze VIN to nie jest pasujący model, mimo że faktycznie taki miałem zamontowany w samochodzie. Jak widać, ten już taki rozleciany, on już niestety nie obraca się, nie działa.
Dlatego no, warto mieć rozebrany wcześniej cały układ i dobierać się na podstawie wyciągniętych części to, co potrzebujemy, bo można się niemile zaskoczyć, kupując wszystko w ciemno, no i zostać trochę uziemionym podczas wymieniania. Dobra, została precyzyjna robota, czyli wszystko poskładać. Najpierw sobie założymy sprężynkę. Tak jak ściągaliśmy, trzeba docisnąć i przekręcić o 90 stopni. Zanim założymy samoregulator, warto założyć tą żyłkę, bo potem jest sprężynkę. A potem jest ciężko ją założyć, a potem łatwo jest dociągnąć tą jedną na końcu. Cały poskładany mechanizm tylnego bębna. Teraz trzeba to wszystko wstępnie podregulować, założyć bęben. Zobaczcie, jak fajnie wygląda wytoczony od środka bębenek w stosunku do tego, jak wygląda stary bęben. Tak, ogólnie bęben ma dużo luzu. Można podkręcić samoregulator, delikatnie wykręcając, wtedy rozszerzamy szczęki. Najlepiej tak, żeby bęben luźno nam wychodził. Ale tak, żebyśmy nie wyczuwali jakiegoś bardzo dużego luzu na szczękach. Niektórzy mówią, żeby to wszystko konserwować od razu i psikać jakimś smarem. Ja jestem przeciwnikiem z tego względu, że smar jak się nagrzeje, żeby nam nie spłynął na powierzchnię cierną bębna. No i z drugiej strony, jak jeździmy gdzieś w błocie, tu się coś dostanie do środka, to do tego smaru będzie się po prostu wszystko przyklejało. Dlatego ja zostawiam tak, jak jest. Jest wstępnie podregulowane. Nie jest powiedziane, że nie będę musiał tego ściągnąć jeszcze raz, ale to dopiero jak podłączymy już hamulec ręczny, będziemy sprawdzać, jak to wszystko śmiga. Dużo luzu. Więc analogicznie rozszerzamy trochę szczęki. Też jest duży plus, bo linki są równo. Zostało założyć je tutaj takie plastyczki, w które trzeba ich wcisnąć, żeby potem nie wypadały. Takie zawleczki. Zostało założyć te linki z powrotem. Przykręcić na regulatorze. Trzeba metodą prób i błędów przykręcać. I kontrolować, czy trzyma, czy trzeba coś jeszcze poprawić. Miałem trochę luz po założeniu wszystkich bębnów. Musiałem jeszcze raz ściągnąć bęben i na samoregulatorze jeszcze raz podkręcić. Jeszcze odrobinę. Ale teraz jest ok, trzyma fajnie. To zostało tu poskładać wszystko, z powrotem założyć i przypilnujcie, żebyście mieli wszystko podłączone.
No, zostało tylko poprzypinać przewody do uchwytów. Tutaj, tak jak widzicie, to co wspominałem, kurczę, jednak mi spadło pod osłonę, więc będę musiał kombinować, żeby to nad osłoną puścić. Tu wystarczy wpiąć. To niestety słabo trzyma, więc pewnie będzie trzeba trytytką jeszcze wzmocnić. I tyle, można jeździć. Jeżeli film Wam się podobał standardowo, ale jak się nie podobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba. No i co? I do zobaczenia.